decyzja o obniżeniu tej platformy startowej. Przecież warunki wietrzne tutaj się nie zmieniły. Nie mieliśmy jakichś skoków zagrażających bezpieczeństwu zawodników, jak miało to miejsce wczoraj. 120 metrów. Zaledwie uzyskuje Słowenię, zaś 3 Słoweńców w połowie dziesiątce w pierwszej części konkursu. To jeszcze przecież będzie obaj gracze Brewcowi. Ale gdyby Niko Press, który na 5. miejscu przed Kamilem Stochem i zajmie w tej chwili jest 6. Kondelka, wciąż na czele 3 Austriaków w pierwszej dziesiątce. Pierwszy z nich Filip Aschenwald. Zwrócę uwagę, że on na normalnej skoczni, na tej szalonej skoczni, wybrał 4. miejsce, więc już zachodnie. On przygotowuje na szczycie do rekordu w czasie wielkiej latach Aschenwald. I teraz to pokazuje. To jest najgorszy wykonany skok. To jest dalszy skok niż mianowana Kondelki o pół metra. 130,5, a przecież miał pewną przewagę nad Kondelką. Ona nie była może duża, ale 2,4 punktu. Skoczył pół metra dalej. Przy jakich warunkach? 7,5 punktów odjętych za wiatr. Kondelka miał mniejsze odjęcie, ale chyba jednak Aschenwald obejmie prowadzenie. Tak, 250,2. Aschenwald przed Kondelką i Fontankiem. I widzieliśmy, jak cieszył się to skok kolegi Stefan Kraft, który skakał będzie jako ostatni. On jest liderem na półmetku dzisiejszego konkursu, a za chwilę Peter Breft, czyli kolejna szansa Słoweńców. 125,5 metra do doświadczonego zawodnika w pierwszej serii. Zobaczymy, jak teraz sobie poradzi. Ja w tej chwili w tym momencie nie jest jego sprzymierzeńcem, ale coś jakby się tutaj zmieniało, poprawiało w tym zakresie. Oraz wracającej na chwilę wyjścia. Zapalą zielone światło. Wszystkim warunkach jest sygnał od trenera. Peter Breft już na progu. Kilka prędkość mówię 90 km na godzinę. Fajny skok Petera Breft. Ląduje gdzieś w okolicach zielonej linii, a zatem możemy znów mieć zmianę na pozycji lidera. Aschenwald 130,5. Przy pierwszym 80 metrów na sekundę poddaty. A wynik Petera Brefta to 129 metrów, ale wiatr zaledwie 0,2 metra na sekundę poddaty. Będzie więc miał znacznie mniej tych odjętych punktów. I to powinno wystarczyć, aby wyprzedzić Aschenwalda. Jeszcze uwzględnione punkty za obniżony rozbieg. A jest pierwszy 252,8 punktu od 2,6 przed Aschenwaldem. Peter Breft już dzisiaj na pewno co najmniej ósmy. Zbliżają się loty narciarskie. Słoweńscy zawodnicy w coraz lepszej formie, a tymczasem Yukia Sato, który zajmował 7. miejsce po 130-metrowym skoku w pierwszej kolejce. Sato nieźle w tej drugiej kolejce potrzebował 130 metrów, aby zepchnąć Petera Brefta w pierwszej pozycji. Tak daleko nie wylądował, to 126 metrów, ale dobry skok. Będzie miał odjętych 5 punktów za warunki wietrzne. Oczywiście wszyscy w tej ostatniej dziesiątce startowej mają dodane punkty za odliczoną platformę startową. Yukia Sato 4. Peter Breft, Filip Aschenwald, Roman Kondelka, Yukia Sato. No i za chwilę Kamil Stoch. Czekamy na skok ostatniego Polaka. To jest zwycięzca na Łęczy. Był drugi w pierwszej edycji tego turnieju 2 lata temu. I po pierwszym biegu skoku 125,5 metra przesunął się z 11 miejsca na 7. I tam te różnice punktowe są spore, ale to wszystko jeszcze jest do odrobienia. Dzisiaj dopiero trzecia odsłona tego turnieju. No, ale na razie trzeba walczyć o jak najwyższą lokatę w dzisiejszych zawodach. Raz z przodu, raz z tyłu. Jest zielone światło, jest sygnał od Stefana Halkafera. Popatrzmy na drugi skok Kamila Stocha. Skoro te skoki blisko, niebezpiecznie blisko leciał, no i nie mógł już z tego dalej odejść. To nie był dobry skok. Kamil Stoch krócej niż w serii pierwszej, tylko 117 metrów, a zatem tylko Jakub Wolny w tej drugiej serii skoków bliźnych. Trójka pozostałych Polaków i Piotr Żyła, Dawid Kubacki, to jest znacznie słabiej.